Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na prosty i szybki w przygotowaniu deser, który wypełni Wasze domy przyjemnym aromatem migdałów. Tym razem na nasze stoły trafi lekkie i puszyste ciasto migdałowe, które pokryjemy chrupiącymi płatkami. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie są Wasze ulubione ciasta z migdałami. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie ciasta zaczynam od składników suchych. Do średniej wielkości miski przesiewam 175 g mąki tortowej i jedną solidną łyżeczkę proszku do pieczenia. Jeśli nie macie pod ręką mąki tortowej, możecie użyć takiej typu 500. Ciasto wyjdzie minimalnie cięższe, ale równie dobre. Po pozbyciu się wszystkich grudek dodaję do mąki niewielką szczyptę soli i 50 g drobno mielonych zblanszowanych migdałów. Zawartość naczynia krótko mieszam przy pomocy rózgi tylko do równego rozprowadzenia dodatków w mące. Tak przygotowane składniki suche na chwilę odstawiam. Do osobnej dużej miski przekładam 175 g miękkiego masła i taką samą ilość drobnego białego cukru. Zawartość naczynia ucieram przy pomocy miksera do uzyskania jasnej, puszystej masy. Ważne jest, żeby wszystkie składniki potrzebne do zrobienia ciasta były w temperaturze pokojowej, dlatego wyjmijcie masło i jajka z lodówki na przynajmniej godzinę przed rozpoczęciem pracy. Od czasu do czasu zatrzymajcie mikser i oczyśćcie ściany miski przy pomocy silikonowej szpatułki. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że nie pozostaną na nich nierozpuszczone grudki cukru i wszystko łączy się ze sobą tak jak powinno. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji dodaję do masy 3 duże jajka. Robię to powoli, po jednym naraz i za każdym razem krótko ucieram całość do całkowitego połączenia się składników. Po dodaniu trzeciego jajka masa może wyglądać, jakby chciała się rozdzielić. Jest to całkowicie normalne i nie ma się czym przejmować. W końcu jajka to wilgoć, a ta nie za bardzo lubi się z tłuszczem. Po dodaniu mąki wszystko wróci do normy. Zanim dodamy mąkę, nadchodzi czas na ekstrakt migdałowy. Ile go użyć? Tak nie za dużo, nie za mało, około łyżeczki powinno wystarczyć. Jeśli z kolei macie pod ręką aromat migdałowy, dodajcie kilka kropel i nie przesadzajcie z ilością. Po dodaniu ekstraktu całość krótko mieszam, a następnie odstawiam mikser. Nie będzie nam już potrzebny. Do tak przygotowanej masy dodaję składniki suche. Robię to w 3 partiach po kilka łyżek naraz i za każdym razem mieszam całość przy pomocy silikonowej szpatułki tylko do chwili, kiedy przestaje widzieć suchy proszek. Jeśli chcecie, możecie użyć do tego miksera, ale sposób ze szpatułką daje niemal 100% pewność, że nie przemieszacie ciasta i uzyskacie puszysty, lekki wypiek. W przypadku miksera bywa różnie, więc nie ma co ryzykować. Tak przygotowane ciasto przekładam do wyłożonej papierem do pieczenia małej keksówki o wymiarach 21 na 10 cm i rozprowadzam równą warstwą po całej powierzchni formy. Ciasto będzie na tyle gęste, że nie rozleje się samo, więc trzeba mu odrobinę pomóc. Po wyrównaniu wierzchu posypuję całość płatkami migdałowymi. U mnie wyszło ich 25 g i myślę, że była to wystarczająca ilość, ale jeśli lubicie chrupiące ciasta, użyjcie ich więcej. To Wam ma smakować. Forma z ciastem trafia do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza w funkcji góra-dół na około 45-50 minut do suchego patyczka. Jeśli ciasto zbyt szybko nabiera koloru, przykryjcie je kawałkiem folii aluminiowej lub papieru do pieczenia. Po upływie 45 minut wyjmuję ciasto z piekarnika i odstawiam w blaszce na około 15 minut do lekkiego przestudzenia. Po tym czasie wyjmuję je z blaszki na kratkę i studzę całkowicie. Około godzinka powinna wystarczyć. Kiedy ciasto jest chłodne, pozostaje mi już tylko je udekorować. U mnie w tej roli sprawdzi się cukier puder, którym opruszam wierzch ciasta, ale równie dobrze możecie przygotować prosty lukier i pokryć nim całość. Niezależnie od opcji, jestem przekonany, że wyjdzie pysznie. I to tyle, kochani, można się częstować.
Ciasto wychodzi puszyste, wilgotne i niemal natychmiast rozpływa się w ustach. Jeśli chodzi o smak, to nie ma tu zaskoczenia. Wyraźnie czuć migdały, które idealnie współgrają z wyczuwalną słodyczą. Całość uzupełniają chrupiące płatki migdałowe, które nie tylko nabrały przyjemnych, prażonych nut, ale też miło przełamują strukturę ciasta. To co? Po kawałeczku do kawy? Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!